Jak powstaje książka? Jak powstawała moja książka? Zobaczmy na przykładzie Gwiazd Oriona. Powstawała w mojej głowie, ale zanim osiągnęła formę, w której trafiła do odbiorcy, była tworem tylko abstrakcyjnym. U mnie wyglądało to następująco. Zacząłem od inspiracji, potem był etap zbierania materiałów, informacji, czytania. Do pisania trzeba się przygotować. Zrobiłem kawę i zacząłem pisać. Na komputerze i dobrze jest mieć w nim porządek. To sporo pomaga, bo łatwo jest stracić orientację. W pisaniu przydają się porządne ściągi. Pewne informacje lubię mieć pod ręką. Pod ręką to oznacza zwykle naklejone na ścianie. Zabiegi narracyjne, słowa, zwroty, pomysły warto je zapisywać. Chwyty fabularne, najważniejsze zasady pisania, no i wyobrażenia wyglądu bohatera oraz oczywiście odpowiedni, to znaczy zgodny z czasem akcji kalendarz. Kolejnym krokiem jest budowa planu powieści, planu książki, przynajmniej jednego z kilku, bo na pewno będzie się on zmieniał. Konieczny był też bardzo szczegółowy opis bohatera w oparciu o kwestionariusz z kilkudziesięcioma cechami. To bardzo ważne i to ułatwia pisanie. Dzięki temu bohater przez całą książkę będzie dokładnie taki, jak być powinien. Kwestionariusz bohatera dotyczy tylko najważniejszych postaci. Potem wystarczy już tylko pisać. Zgodnie z planem, w odpowiednim stylu, zgodnie z rozdziałami albo wątkami. No i informacjami zebranymi wcześniej. Kryminał musi być realny, a każdy bohater powinien mieć problem i każdy powinien być odpowiednio wymyślony. I tyle na tym etapie. Książka skończona, napisana i co dalej? To, że autor skończył pisać, nie znaczy, że manuskrypt jest gotowy do wysłania gdziekolwiek. No, ale teraz można odpocząć. Najlepiej kilka tygodni. Byle nie za długo, bo książkę trzeba poprawić. Poprawianie jest najważniejszym etapem tworzenia powieści. U mnie wygląda to tak, że drukuję tekst, czytam, kreślę, koloruję i usuwam wszystko, co tylko się da, bo zawsze coś można napisać prościej albo krócej, a to znaczy lepiej. Dzięki temu książka jest bardziej dopracowana. Z maszynopisów moich książek znika średnio 1/3, a nawet połowa i więcej tekstu. Przymiotniki, przysłówki, dłużyzny i fragmenty niepotrzebne, nic nie wnoszące albo nie posuwające akcji do przodu muszą zniknąć. Bezapelacyjnie. Na tym etapie tekst przechodzi 3, 4, czasem 5 poprawek i dopiero potem będzie gotowy do zaprezentowania wydawcy. Im z książki więcej wykreślę, tym będzie ona lepsza. Książkę wysyłam mailem. Kolejny krok należy do wydawnictwa, ale to nie znaczy, że autor nic nie musi robić. Co dzieje się z tekstem, kiedy propozycja wydawnicza trafi do wydawnictwa? Tekst zostanie przeczytany, odrzucony albo przyjęty do publikacji. Jeśli wydawca go zaakceptuje, konieczne będzie podpisanie umowy i przygotowanie do wydania. Wydawcom często potrzebny jest draft, konspekt albo streszczenie czy tekst marketingowy. Trzeba będzie je przygotować. No i konieczna będzie redakcja. Błogosławieni ci, którzy trafią na dobrego redaktora. Współpraca z redaktorem poprawia tekst. Współpraca z redaktorem jest dobra dla książki. Współpraca z redaktorem to korzyść dla autora i czytelnika. Redakcja to praca na pliku tekstowym ze śledzeniem zmian i komentarzami. Autor akceptuje zmiany albo nie akceptuje. Kiedy kompromis zostanie osiągnięty, przychodzi pora na skład. Potem okładkę. I książka jest prawie gotowa. Prawie, bo pozostaje druk, konwersja do formatów e-book i wprowadzenie do dystrybucji. No i najważniejsze, promocja z reklamą. To szalenie ważny etap wydawania książki. Formy promocji mogą przybierać najróżniejsze kształty i formy. Ten filmik jest jedną z nich. Bez skutecznej promocji i reklamy nawet naprawdę dobra książka może się nie przebić. Dlatego zapraszam do siebie na swoje media społecznościowe. Subskrybujcie, komentujcie, no i oczywiście czytajcie. Głównie moje książki. Ale nie tylko.